Myślę, że już powoli dojrzałem do tego, żeby razem z moimi urwisami przeżyć na nowo każdą z tych części pana samochodzika. I dlatego postanowiliśmy z żoną, że robimy takie męskie dni, czyli takie wakacje z panem samochodzikiem. W tym roku wybraliśmy sobie niesamowity dwór i będę starał się podążać śladem tego niesamowitego dworu. Co z tego wyjdzie? Nie wiem, bo powiem szczerze, że jestem jednocześnie zafascynowany, z drugiej strony jestem taki trochę zdenerwowany, bo muszę temu wszystkiemu podołać, mając dwóch szkrabów na karku. No ale myślę, że jeżeli tegoroczny wypad śladami niesamowitego dworu się uda, no to co roku będziemy robili wakacje już rodzinnie, ale śladami innej części pana samochodzika. Jest 6 rano i ze Śląska będziemy pruli w kierunku Łodzi, moi drodzy. I jeszcze jedna taka rzecz, bo myślę, że ta publikacja jest wszystkim bardzo dobrze znana. Emil Roszewski. Oczywiście nie jest to Emil, tylko jest to Emilia, bo kobieta jest autorem tej książki, ale na niej będę się wzorował. Naprawdę serdecznie ją polecam wszystkim pasjonatom pana samochodzika. Fantastyczna sprawa. Dużo ciekawych miejsc opisanych. No i właśnie na tropie pana samochodzika. Na niej będę się opierał, według niej będę jechał. Zobaczymy, przetestujemy. Tak więc ahoj przygodo. I to jest, moi drodzy, nowe pokolenie pana samochodzika, które rusza ze mną tymi śladami. Bardzo wcześniutko, myślałem, że jest 6, jest jeszcze 6 nie ma, więc damy radę. Pierwszy odpoczynek, moi drodzy, miałem zrobić we wsi Janówka, no bo Zbigniew Nienacki pisał, że to wszystko było we wsi Janówka. Tak naprawdę ta wieś to jest fikcją, bo ona jest tak z 10 km mniej więcej położona od Piotrkowa Trybunalskiego na południe. I tam nie ma nic. Tam nie ma ani dworku, ani nie ma ośrodka postęp. Tak naprawdę podjechałbym tam tylko i wyłącznie, żeby zrobić tabliczkę, że tam byłem. Oczywiście niestety źle skręciłem, leciałem autostradą i nie zjechałem, więc wjeżdżamy teraz sobie do Piotrkowa, gdzie oczywiście pan Tomasz spotkał się z Baturą na rynku. Zobaczymy sobie. Dużo jeździłem swego czasu po sądach i osobiście uważam, że w Piotrkowie Trybunalskim jest najpiękniejszy sąd okręgowy. Natomiast ryneczek też jest bardzo urokliwy, a Piotrków Trybunalski ma swoją dosyć ciekawą historię, więc myślę, że coś nie coś zobaczymy i troszeczkę odpoczniemy. A do wsi Janówka, która znajduje się tak 10 km poniżej Piotrkowa Trybunalskiego, może jeżeli znajdziemy czas, to dojedziemy sobie, wiecie, w drodze powrotnej. Przynajmniej taki mam plan. Na razie najważniejszy jest Piotrków Trybunalski, a potem będziemy te wszystkie prototypy niesamowitego dworu sobie zwiedzać, żeby, wiecie, zobaczyć i jak najwięcej uszczknąć z tego ducha Zbigniewa Nienackiego. Kurczę, muszę już zmienić tą kamerę, bo widzę, że takie różne kolory daje, poświaty i tak dalej. Idziemy w kierunku rynku. W Piotrkowie Trybunalskim jest bardzo uroczy ten ryneczek. Tutaj z Baturą podobno się pan Tomasz spotkał w kawiarni pod Ormianinem. Bodajże tak się ona nazywała. Oczywiście ta kawiarnia istniała kiedyś pod numerem 9 bodajże, w takim narożnym lokalu. Później jednak ona się przeniosła troszeczkę wyżej, a jej miejsce zajęła taka restauracja Calvado, czy jakoś tak, więc będziemy jej szukać. Musimy sobie zobaczyć, jak ten ryneczek, patrzcie, jaki fajny jest ryneczek w Piotrkowie Trybunalskim. I poszukujemy sobie, o, tutaj mamy trójkę. Czyli będziemy szli, jeśli chodzi o narożnik, 10. O, proszę bardzo, numer 10.
Czyli znaczy, że ta restauracja przeniosła się później tutaj pod numer 10, a wcześniej była w numerze 9. Tylko 5, 6, 7 narożna. Aha, dobra, to jest ta restauracja, gdzie, moi drodzy, jeżeli 9 w Małej Narożnej, albo ta restauracja. Musimy jeszcze obczaić temat. Pod numerem 9 był, Ormianin, patrzcie. 10, widzicie? Restauracja, woda, ogień i tu mamy Ormianin, czyli Narożna, czyli to była 9 tutaj. Jesteśmy w restauracji, tu jest restauracja Ormianin. No i właśnie, tutaj w tej Narożnej, bo tu jest 9, gdzie są lody piotrkowskie w tej chwili, to była kawiarnia, w której się z Baturą rzekomo spotkał pan Tomasz. A tak swoją drogą powiem wam, że no bardzo urokliwy jest ten Miły. Kurczę, mogłem skręcić do tego Janowa, ale tak jak mówię, tutaj tylko bym nakręcił tabliczkę. Może jak będę wracał, postaram się jakoś przejść. Bardzo urokliwy jest ten ryneczek, więc myślę, że jeżeli tutaj ktoś podjedzie sobie do Ormianina, to moi drodzy, będzie sytuacja taka, że bez najmniejszego problemu wypiję sobie spokojnie kawkę i wczuję się w klimat pana Tomasza i niesamowitego dworu i przede wszystkim, moi drodzy, będzie w stanie poczuć ten smak niesamowitego dworu i smak tej powieści. A teraz ruszamy sobie dalej w kierunku pierwszego dworku, z którego czerpał inspirację ogólnie pan Zbigniew Nienacki, chciałem powiedzieć pan samochodzik, ale Zbigniew Nienacki. No coś, jakąś ta część, niesamowity dwór ma klątwę nad sobą, bo ciągle to ciekawostki dziwnej maści. A to nie wjechałem na obwodnicę, a to zjechałem źle krzywo, a to autobus mnie prawie przyblokował. Jedynie powiem wam szczerze, że może to faktycznie jakieś zjawy krążą nad tą częścią niesamowitego dworu. Teraz z Piotrkowa Trybunalskiego lecę w kierunku Bełchatowa do Parcic. Tam jest taki stary dwór, on też był inspiracją dla Zbigniewa Nienackiego. W ogóle mi się wydaje, wiecie, że ktoś, kto jest z okolic Łodzi, jest pasjonatem pana samochodzika i niesamowitego dworu. Zresztą w tych ankietach wychodzi, że niesamowity dwór wam się praktycznie najbardziej podobał. To powiem wam tak szczerze, że powinien sobie taką rundkę zrobić, bo ta cała akcja dotycząca niesamowitego dworu dzieje się właśnie wokół miasta Łodzi. Są pewne elementy oczywiście w Piotrkowie Trybunalskim, jak ta restauracja u Ormianina, ale są też pewne elementy w Łodzi, bo przecież Nienacki przez jakiś okres czasu mieszkał w Łodzi. No i wiecie, i pałacyki pobliskie, i pewien ośrodek wypoczynkowy Postęp, bo tak on jest. On wcale nie znajdował się w Janówce. On się znajdował praktycznie na pograniczu Inowłodzia w kierunku Pilicy. Tam musimy podjechać, bo to jest fantastyczne miejsce na taki, bym powiedział, urbex. Niektórzy twierdzą, że w ogóle to się tak już sypie, jest niebezpieczne, ale można tam podjechać, bo to był pewien taki wzorzec, gdzie wiecie, z którego właśnie Nienacki zaczerpnął, że niby pan samochodzik w takim ośrodku był, no ale akcję oczywiście umieścił w tej Janówce nieszczęsnej, do której niestety nie dojechałem, ale może dojadę na koniec. Cieszę się, że mam tych dwóch szkrabów tutaj, dają mi tyle radości. Myślę, że to są fajne takie właśnie wakacje rodzinne, a przynajmniej wychowywać mogę nowe pokolenie
pana samochodzika, książki, na której moje dzieciństwo i młodość była oparta. Potem moim marzeniem było kupić sobie całą białą serię. No i koniec końców wszedłem na Allegro, zobaczyłem, że ktoś sprzedawał kompletną całą białą serię, sobie ją, wiecie, kupiłem. I do tej pory po raz któryś z kolei powracam do tej białej serii i powracając do tej białej serii ciągle wracam do mojego dzieciństwa, do tych lat, które są. No dobra, ale nie będę się teraz rozrzewniał. Jedziemy w kierunku Parcic. Tam są ruiny już tego dworku, jednego z dworków, który był tą inspiracją do niesamowitego dworu. No i myślę, że dziś zamierzony plan wykonam dobrze, bo jeszcze w międzyczasie, wiecie, wziąłem namiot, żeby być trochę jak pan samochodzik, jak pan Tomasz. Moim marzeniem w ogóle było, żeby sobie kupić ponton, bo w kilku częściach pan Tomasz używa pontonu, bo go miał ze sobą. No i właśnie na skutek pana samochodzika i czytania tych części pana samochodzika kiedyś jako dziecko zapragnąłem też mieć właśnie taki ponton i taki też sobie kupię, bo teraz można kupić w Decathlonie, więc może jak będę jakąś następną część nagrywał, to właśnie już z pontonem będzie troszkę ciekawiej. Dobra, ahoj przygodo i w kierunku Parcic tniemy. Dotarliśmy, moi drodzy, do Parcic. To jest taka ciekawa sprawa. Tutaj przy kościele jest teren prywatny i parkowy. I tu powinniśmy dojść do ruin pałacu. To jest takie miejsce, bo kiedyś w 1969 roku w łódzkich Odgłosach ukazał się taki cykl felietonów Zbigniewa Nienackiego i wśród nich w tej treści pojawiał się tam wątek o właśnie tym pałacyku. Także tu są prawdopodobnie ruiny tego dworu. Pisarz specjalnie do tego dworu kupił sobie jakieś tapczanik i on tutaj podobno nawet i mieszkał. Posiadał taki owalny salon i w ogóle najciekawsze jest to, że rozkład pomieszczeń w tym dworku, w tych ruinach jest bardzo podobny, o tam już widzicie za drzewami, jest bardzo podobny, moi drodzy, do rozkładu, kurczę, tędy może przejdziemy, do rozkładu, który jest właśnie tego niesamowitego dworu w Janówce. Także tutaj no bardzo ciekawa sprawa. W ogóle obok tego dworu kiedyś stał taki budynek oficyny, już tam dochodzimy, gdzie podobno, rzekomo właśnie nasz książkowy Janiak tam miał mieszkać i bardzo podobne zabudowania były. Także dobra, nie będę wam tutaj tłumaczył. Tutaj podobieństwo zabudowania tego jest bardzo, moi drodzy, podobne. Już myślałem, że tutaj w ogóle nie trafimy, ale jest bardzo podobne i te bliźniacze oficyny są też bardzo podobne. Doszliśmy sobie do naszego niesamowitego dworu, więc tutaj patrzcie, ale jazda. Takiego grzyba to żeście jeszcze nie widzieli. Ale kania, ja pierdykam. Ale weźmiemy. Dobra, idziemy do naszego niesamowitego dworu. Tak wygląda nasz niesamowity dwór. Dwór w Parcicach. Teraz to są ruiny, to jest teren prywatny. Tutaj niby nie wolno wychodzić, ale patrzcie jeszcze. Jakie potężna kania. Ja pierdykam. No niesamowita sprawa. Dobra, to jest nasz dwór w Parcicach. I to jest ten park, bardzo ciekawy. A tu nowe pokolenie, moi drodzy, pana samochodzika. Pokaż książkę. Super, tak. Jesteśmy już w pierwszym miejscu i ekstra elegancko. Jedziemy dalej, do następnych pałacyków. A jak wyglądają tegoroczne grzybobrania? Patrzcie, jaką kanię udało nam się znaleźć. Ponad pół metra. Paweł, to jest grzyb
na prawdziwą kolację, no nie? Także będziemy mieli kanie na kolację. Ten dworek, który tutaj widzieliście, co tą kanię znaleźliśmy, to żeby było ciekawie, to ten dwór w Parcicach należał po wojnie do Witolda Nowickiego, a następnie jego córki Zofii, która przejęła ten majątek po ojcu w 1955 roku i mieszkała tam z pomocnikiem, jednocześnie z takim ogrodnikiem i woźnicą Wacławem Sołygą i jego rodziną. Powiem szczerze, ten trop parcicki jest dosyć taki świeży, jak tu mówi właśnie Emilia, więc nie udało się stwierdzić, czy to nazwisko Nowicki jest zbieżne przypadkowo z czy istnieją jakieś te powiązania między rodziną Zbigniewa Nienackiego, albo inaczej nazwijmy to Nowickiego, i czy to jakoś może do nich tam należało. Nie wiem, jak to tam jest, ale myślę, że z czasem, jak ktoś się będzie bawił w genealogię, to dojdzie. Grzyb załatwiony, kolację mamy pewną, możemy sobie... W ogóle ciekawe jeszcze, co ja tutaj patrzę w tej książce. W tej książce jest coś takiego, że ten niesamowity dwór został publikowany w ogóle po pobycie Nienackiego w Parcicach. To powiem szczerze, że musiał to wywrzeć duży wpływ na Zbigniewie Nienackim. No i dotarliśmy do Starego Gostkowa. Powiem tak szczerze, to nie ulega wątpliwości, że ten pałac klasycystyczny był jednym z dwóch głównych inspiracji dla tej siedziby Czerskiego. Nienacki też posiłkował się prawdopodobnie tutaj fragmentami książki Ziemia Łęczycka, szkice teraźniejszości i przeszłości. Dotarliśmy do tego pałacyku. Jest on, zresztą w ogóle wam powiem, takich podobnych budowli to możemy znaleźć masę w Polsce, które mają klasycyzm, i to są najczęściej jakieś takie większe siedziby wiejskie, siedziby szlacheckie, które przetrwały do naszych czasów. Tu przede wszystkim mamy elementy wspólne co do tej siedziby Czerskiego. Mamy kondygnacje, które są oddzielone gzymsem. Mamy również bardzo piękne malowidła w środku. Nie wiem, zajrzymy, może będziemy. Jeżeli coś, to zobaczymy, co tam się w środku dzieje. No i powiem wam szczerze, w wyglądzie zewnętrznym dworu w Gostkowie są tylko tak naprawdę dwie niezgodności, które różnią go od siedziby Joachima Czerskiego, bo brakuje w nim balkonu, a umieszczona na fryzie data 1802 jest inna niż w powieści, bo w powieści jest 1821. No, zresztą ta druga różnica nie ma tak naprawdę większego znaczenia, bo przeglądając skreślenia, które pisarz nanosił, można by zauważyć, że Nienacki dwukrotnie tę datę ogólnie przepisywał. Zerkniemy sobie tutaj, żeby zobaczyć, czy do środka będziemy mogli wejść, czy też nie, żeby te ładne malowidła obejrzeć. Tutaj troszeczkę ciekawostek. Zobaczcie, tutaj obecnie jest Urząd Gminy w Wartkowicach. Elegancko wam przyjadę, jak zatrzymacie stop klatki, to historię przeczytacie. Ostatni właściciel tego pałacu, bo majątek do początku II wojny światowej był własnością rodziny Skrzyniskich, a w sierpniu 1940 roku ostatni właściciel tych dóbr został wywieziony do Mauthausen, Gusen i tam umarł. Ale patrzcie, tutaj macie też, jak wygląda ten zespół pałacowo-parkowy. Obecnie, tak jak mówię, jest to Urząd Gminy Wartkowice. Niestety nie mogę wejść do środka, bo oczywiście jest zamknięte. Trudno, szkoda. No, chłopakom też się podobało. Natomiast powiem wam coś takiego, że w tym parku jeszcze takie fajne oficyny były. Także on mógł być taką koncepcją albo natchnieniem dla Nieznańskiego. Ogólnie, szczerze mówiąc, to jest jeden z dwóch pomysłów na niesamowity dwór, bo to jest jeden z niesamowitego dworu, a jeszcze drugi to oczywiście Nieborów, gdzie te sprzęty wszystkie są. Powiem wam szczerze, teraz jedziemy do Nieborowa, tam sobie przenocuję, żebym mógł trochę dłużej pochodzić, pograsować.
No i powiem, tutaj nie udało mi się wejść do środka, bo zamknięty był ten urząd miasta w tej chwili. W ogóle przeniesiono go gdzieś troszkę, więc nie ma możliwości wejścia, ale postaram się znaleźć na internecie te malowidła, które tutaj zdobią ten pałac, więc one są naprawdę warte zauważenia. Też poruszę temat później troszeczkę odnośnie lóż masońskich tutaj w okolicach Łódzkiego, na których mógł się wzorować również Nienacki. Troszkę parę słów o tym powiem. Myślę, że będzie to bardzo fajne i ciekawe zagadnienie, no bo przecież cały niesamowity dwór obkręca się wokół, bym powiedział, masonerii. Naprawdę powiem wam szczerze, pomimo że dzisiaj jest parszywy dzień, to znaczy jest słonecznie, fajnie, ale ciągle mam pecha z jednym, z drugim. Tu się zaplątałem, tam się zaplątałem, straciłem trochę czasu. To powiem wam szczerze, że pomimo tego wszystkiego uważam, że takie wakacje z panem samochodzikiem i śladami pana samochodzika są po prostu fantastyczne i szczerze mówiąc zachęcam wszystkich, żebyście brali i coś takiego robili. Ja może za rok zrobię Wyspę Złoczyńców, albo drugą część Tajemnicy Tajemnic, albo Fromborg. To jeszcze zobaczę. Dobra, wbijam na autostradę A2 w kierunku Warszawy do Nieborowa. Dotarliśmy, moi drodzy, do Nieborowa. Chciałem wejść tutaj, żeby dalej zobaczyć, ale proszę bardzo, muzeum nieczynne, więc kicha. To jest drugi budynek, który na pewno był bardzo ważną taką inspiracją siedziby Czarskiego w Janówce. Bo tutaj z tego pałacu pochodzi wyposażenie, które wymienia pan Tomasz w tej scenie inwentaryzacji dworu, kiedy wraz z Bigosem i panną Wierzchoń porównują wnętrze ze sporządzonym przez urzędników spisem. Tak na marginesie, Nieborów jest też miejscem akcji jego innej powieści, czyli Zbigniewa Nienackiego innej powieści Zabójstwo Herakliusza Pronobiusa. Co ciekawe, w ogóle do wystroju nieborowskiego pałacu odwołał się on w swoich grafikach. Również swego czasu odwoływała się ilustratorka pierwszego wydania Niesamowitego Dworu, Magdalena Kapuścińska, bo na jej obrazkach moglibyśmy znaleźć wyposażenie z Nieborowa. No, jest to bardzo, powiem szczerze, prawdopodobne, że przybliżymy trochę może. Jest to bardzo prawdopodobne, moi drodzy, że ona znała tą publikację Wegnera. Tutaj możemy też znaleźć taki, wiecie, kominek z białego marmuru, który jest właśnie w tym pałacu w Nieborowie i on podobnież jest w tym dworku wymieniany. Całe te regały, meble, to właśnie się stąd wzięły. No i teraz kolejna, moi drodzy, kicha. Sala Biała czy inne. To wszystko jest tutaj w pałacu w Nieborowie, o czym mówi, moi drodzy, pan Tomasz w tej inwentaryzacji, w tym wszystkim. Chciałem tutaj wziąć, przenocować na polu namiotowym, ale okazuje się, że tego kempingu już nie ma, więc muszę znaleźć jakieś miejsce do spania tutaj z młodymi. No ale obok macie restaurację Złota Kaczka, typowo w stylu właśnie takim nieborowskim, z obrazami. No. Troszeczkę czuję się jak pan samochodzik, moi drodzy, bo tu namiocik wziąłem, tak jak powiedziałem, kiedyś będę musiał jeszcze ponton sobie wziąć, zrobić, zresztą w ogóle muszę nowy namiot kupić, chyba tak mi się wydaje. Moi drodzy, to jest ten ośrodek cały, natomiast dowcip polega na tym, że ten ośrodek jest kompletnie nieczynny. On jest obok pałacu w Nieborowie, ale ten kemping jest kompletnie nieczynny. I kwestia wygląda tak, że ja akurat się dogadałem z szefową i mogę tutaj przenocować dzisiaj, ale tak jak mi mówiono, że o, tutaj jest kemping. Ten kemping nie jest czynny już praktycznie, moi drodzy, od czasów pandemii, a szkoda. Natomiast chcę powiedzieć tylko jeszcze jedną rzecz taką ciekawą, która myślę, że będzie odpowiednia. Co tu się mi zrobiło? Że będzie odpowiednia. Wiecie co? Dlatego, że ten kemping nie jest czynny, oni go tu wyburzają i tutaj zrobią przede wszystkim hotel. Tu ma być zrobiony, moi drodzy,
hotel. Także mogę dzisiaj przenocować i dalej ruszamy jutro śladami niesamowitego dworu. Góra i subika. Łapeczka w górę i subika. No właśnie, tak maluchy mówią. I czytajcie pana samochodzika i niesamowity dwór. Łapeczka w górę i subika. No tu proszę, jeszcze ananasy dostały lemoniadę po drugiej drodze. A tam jest nasze królestwo. No już zagadka rozwiązana, dlaczego w Nieborowie pałac jest zamknięty w ten weekend i w poprzedni. Dlatego, że w Nieborowie w pałacu kręcą, moi drodzy, lalkę. I to jest ciekawe. Oni kręcą tutaj lalkę, więc dlatego zamknęli pałac. Ale jeżeli będziecie podążać tym szlakiem niesamowitego dworu, to już na pewno jak skończą kręcić lalkę, można tam wejść. Ja sobie wezmę, postaram się te wnętrza tych rzeczy, o których mówił pan Tomasz, zrzucić i wrzucić po tym wyjeździe, żebyście mogli zobaczyć, dlaczego warto do Nieborowa przyjechać. A tutaj powiem wam szczerze, ten kemping, tak jak powiedziałem, nie funkcjonuje już w tej chwili. On będzie wyburzony kompletnie i tu będzie postawiony hotel. Tak mi przynajmniej szefowa tego całego ośrodka powiedziała. Czy lepiej, czy gorzej? Na pewno drożej. Ale myślę, że też będzie można przenocować, jak ktoś będzie tutaj szlakiem jechał. Niekoniecznie z dziećmi, chociaż ja wziąłem z dzieciakami, tutaj przyjechałem, bo 30 lat namiotu nie rozbijałem, więc chciałem rozbić namiot i po prostu tak sobie trochę jak pan Tomasz pożyć. Mieć spokój, mieć ciszę, niekoniecznie luksus. Luksus już w życiu miałem. Teraz po prostu spokój, cisza. I to jest najważniejsze chyba w życiu. Nowy dzień, nowa radość. Fajnie, że nam się tutaj udało przenocować, rozbić namiot, bo mało jest takich miejsc strzeżonych, ale zachęcam, że jeżeli ktoś tutaj podjedzie, ten kemping już nie istnieje, ale warto się skontaktować z szefową tutaj w restauracji i ona spokojnie pozwoli. Bardzo fajnie, są łazienki. Jest dobra kuchnia, naprawdę bardzo serdecznie polecam tutaj to miejsce no i zachęcam, bo tyle tylko, że mówię, teraz lalkę grają, to my ruszamy dalej w kierunku Nowego Miasta nad Pilicą. Chciałem wam w ogóle powiedzieć taką jedną ciekawostkę. Większość miast w Polsce jest jednoczłonowych, jak na przykład Katowice, Wrocław, Warszawa. Niektóre są dwuczłonowe, na przykład Lądek-Zdrój, Busko-Zdrój, Kudowa-Zdrój na przykład, nie? Są też trzyczłonowe, czyli Nowy Dwór Mazowiecki, ale w Polsce istnieje tylko i wyłącznie jedno miasto czteroczłonowe i to jest właśnie Nowe Miasto nad Pilicą i tam będziemy ruszać, tam będziemy w tamtym kierunku jechać, bo tam też jest pałacyk, który kiedyś był lożą masońską i mógł być on też fajną inspiracją dla Zbigniewa Nienackiego, jeżeli chodzi o kwestie związane z niesamowitym dworem. Także pojedziemy, zobaczymy, co tam jest i jeszcze mamy 2-3 miejsca do odwiedzenia w sumie. Także ahoj przygodo. No i powoli wkraczamy w świat masonerii, moi drodzy. Dotarliśmy do Nowego Miasta nad Pilicą. Tutaj akurat też jest jedno bardzo ciekawe miejsce związane z masonerią, które w jakimś stopniu mogło inspirować Nienackiego do napisania tego niesamowitego dworu, bo w tym pałacyku w Nowym Mieście nad Pilicą, w zasadzie to są już ruiny w tej chwili, to jest taki barokowy budynek, który odbiega wyglądem od siedziby oczywiście Czerskiego, ale co by nie mówić, ma podobne położenie i podobny też historyczny kontekst, bo on stoi, moi drodzy, w rozległym angielskim parku na brzegu Pilicy, a jego właścicielem był Jan Małachowski.
a Jan Małachowski był mistrzem obrządków kapitularnych z masońskiej Loży Rycerstwa Gwiazdy. No, być może przypadkowa jest ta zbieżność, ale bardzo intrygująca. Budowę tego pałacu rozpoczęto w 1735 roku, a data 1735 była w maszynopisie jedną z pierwotnych takich wykreślonych wersji napisu na tym fryzie dworu w Janówce. No więc jeżeli ktoś jedzie szlakiem niesamowitego dworu i pana samochodzika i niesamowitego dworu, no to powiem szczerze, nie zaszkodzi tutaj również zajechać, żeby zobaczyć ten trop i ten trop zbadać. No jeżeli chodzi o ten wątek wolnomularstwa, to w grę wchodzą też inne dwory, o których jeszcze troszeczkę później powiem, ale jest to bardzo ciekawa kwestia, bo te tereny nad Pilicą również będą później miały odzwierciedlenie w tym domu wczasowym Postęp w Janówce, oczywiście, prawda? Bo akcja jest niby przeniesiona do Janówki, ale to absolutnie nie chodzi o Janówkę, w Janówce tam się nic nie znajduje. Teraz powoli jedziemy właśnie do tego, nazwijmy to, ośrodka wypoczynkowego, na którym wzorował się Nienacki, pisząc o domu wczasowym Postęp w Janówce. Oczywiście jeśli chodzi o masonerię, no to wiecie doskonale, że w tym elemencie tego dworku, gdzie tutaj też prawdopodobnie była loża masońska, no to możecie tu się spotkać, jak pogrzebiecie, z tymi grafikami przedstawiającymi 3 węże splecione ogonami, no i z podpisem: w tych wężach splecionych w koronie strąconej ujrzysz 3 postacie królów francuskich, tak? No i oczywiście odciski pieczęci, które loży rytu szkockiego, z których tak na marginesie jedna ma wzór odwróconej korony przebitej takim puginałem. I to są takie elementy, które właśnie Nienackiego brały, bardzo, bardzo motywowały. A tymczasem powiem wam, że jest to wspaniała wyprawa. Chłopaki, o właśnie Kota, tak, widać kota. No, chłopaki są zadowolone, starali się być cicho przy nagraniu, no ale też pokazują ślad, że jadą panem samochodzikiem i tak naprawdę bardzo ich ta przygoda zafascynowała. Naprawdę serdecznie polecam, żeby śladem pana samochodzika podążać różnymi publikacjami, różnymi częściami, bo są to naprawdę wspaniałe wczasy, takie rodzinne, z dziećmi, a przy okazji z pasją i z powrotem do tych dziecięcych naszych lat. Tak więc ruszamy w kierunku tam, gdzie najprawdopodobniej była, tak pan samochodzik, tam, gdzie najprawdopodobniej była inspiracja tego ośrodka wczasowego Postęp w Janówce. No i moi drodzy, dotarliśmy do tego ośrodka, który faktycznie miał na myśli Zbigniew Nienacki. Jak będziemy w Inowłodzu, tam od ulicy Legnickiej musimy podjechać. Kręcono też zresztą urbex tutaj. Jest to opuszczony ośrodek, w tej chwili już zapuszczony kompletnie, gdzie był rzekomy dom wczasowy Postęp, w którym stołują się bohaterowie. Tutaj akurat widzicie tą całą stołówkę i w ogóle ten cały ośrodek, powiem wam szczerze, bo tutaj jakieś urbexy robią, duchy, zjawy, te sprawy, to tutaj się znajdują, ale ogólnie widzimy, że to był ośrodek nad Pilicą. Tam mamy jeden dom wypoczynkowy, tu drugi i trzeci, i to jest, moi drodzy, właśnie ta sytuacja. W okresie PRL-u nie budowano ośrodków czasowych w stylu podmiejskiej willi. No i to był taki dosyć nietypowy rodzaj architektury, że ten ośrodek wypoczynkowy Postęp stworzono w oparciu o istniejące już wcześniej budynki. Moi drodzy, tutaj właśnie od kilku stron moglibyśmy to podziwiać. Ja tu przejdę jeszcze, o, tam jest ten domek. Co ciekawe, moi drodzy, coś takiego jest, że w momencie wydawania niesamowitego dworu
Ciekawe, czy te elementy były. Ten pawilon parterowy prawdopodobnie nie, ale te 3 budynki, tam 1, 2 i 3 taki, to na pewno były. Dzisiaj to jest tak naprawdę, moi drodzy, ośrodek widmo, tak bym to powiedział. I jak ktoś tutaj przyjedzie i to popatrzy i to zobaczy, no to może sobie i duchy pospotykać. Tutaj robią jakieś urbexy, jakieś różnego rodzaju kwestie. Ja nie będę tutaj chodził, bo z dzieciakami jestem, ale moi drodzy, w tych stołówkach też sporo rzeczy jest. Brak jest w ogóle 3. willi, ale tutaj chyba to już rozebrali. Moi drodzy, wejdźmy sobie jeszcze tutaj. O, takie to różne napisy. Ale widzicie, jak to w PRL-u. Jeszcze meble, jeszcze wszystko. To jest nowe pokolenie pana samochodzika. Moi drodzy, dotarliśmy do tego miejsca. Za tym, że o tym miał na myśli jako ośrodku wypoczynkowym Postęp Zbigniew Nienacki, pisząc niesamowity dwór, na pewno świadczą, przemawia nie tylko jego położenie i wygląd, ale także historia. W ogóle ten kompleks letniskowy należał do wytwórni filmów fabularnych w Łodzi i z reguły pełnił on raczej taką funkcję ośrodka kolonijnego. Co tu dużo mówić, moi drodzy, dzisiaj jest to po prostu ośrodek widmo, ale żeby tutaj dostać się, no to szczerze mówiąc trzeba się przez te chaszcze w ogóle troszeczkę poprzedzierać. Jak wam się podoba ta wyprawa? Dobrze. Dobrze? Tak. No, będziecie czytali pana samochodzika potem? Tak. No to sobie niesamowity dwór obejrzymy jeszcze. Dobra, pozostaje nam tylko jeszcze Janówka, którą zgubiłem jadąc tutaj, ale myślę, że wracając może zajrzymy do niej. No i jeszcze troszkę chciałem popowiadać o masonerii, także myślę, że będzie jeszcze ciekawie. Nie rozłączajcie się, moi drodzy. No to już całą prawdę poznaliście, moi drodzy. Na zakończenie jeszcze jesteśmy w Janówce. Właśnie tutaj Zbigniew Nienacki przeniósł historię, że to będzie Janówka koło P, czyli koło Piotrkowa. Ta wioska znajduje się mniej więcej 10 km od Piotrkowa Trybunalskiego w kierunku Radomska przy tej drodze. Nie jest to nic specjalnego. Nie ma tu ani niesamowitego dworu, nie ma tu ani ośrodka wypoczynkowego, ale dziwnym trafem Nienacki postanowił to wszystko przenieść do tej wioski. Natomiast gdzie był prawdziwy ośrodek wypoczynkowy, gdzie była stołówka, ośrodek wypoczynkowy Postęp, widzieliście, w tej chwili on już podupada kompletnie. Gdzie były loże masońskie, też widzieliście, a jeszcze wam parę rzeczy opowiem za chwileczkę na temat masonerii i lóż masońskich w tych dworkach. Skąd wziął koncepcję niesamowitego dworu? Też widzieliście, bo przecież byliśmy już w kilku tych trafnych koncepcjach, które Zbigniew Nienacki wziął i zaczerpnął do tego, żeby stworzyć pana samochodzika i niesamowity dwór. Tak więc praktycznie wszystko widzieliście, z wyjątkiem tych mebli i obrazów, które możecie znaleźć w pałacu w Nieborowie, ale to myślę, że jak skończą kręcić lalkę, każdy będzie mógł tam się dostać, będzie mógł podziwiać. Ja jeszcze wam opowiem troszeczkę o masonerii, bo to jest ciekawy temat, zwłaszcza o tych koncepcjach, z których mógł czerpać Zbigniew Nienacki. Za chwileczkę, jak wrócę do domu, to wezmę i przysiądę nad tematem i dosztukuję tutaj. Natomiast pamiętajcie, że ta Janówka faktycznie istnieje. Janówka faktycznie istnieje, chociaż nie tutaj wszystko się działo, ale dziwnym trafem Nienacki starał się tutaj wszystko umiejscowić. Naprawdę nie pozostaje już nic innego, jak tylko i wyłącznie rzucić się w wir pana samochodzika i niesamowitego dworu i przeżyć to po prostu na nowo. A jak będziecie mieli wolne, to naprawdę ruszcie tym samym szlakiem po tych samych miejscach. Wiele rzeczy zobaczycie, wiele rzeczy będzie niesamowitych.
Wiele rzeczy odkryjecie na nowo i na pewno będziecie mieli w uszach tą muzykę z pana samochodzika. Tego wam po prostu życzę. No i w końcu przyszedł czas na podsumowanie tej całej podróży śladem pana samochodzika i niesamowitego dworu. Na pewno krytycy powiedzą, tu nie byłeś, tam nie byłeś. Pewnie czasu było zbyt mało, ja jechałem z 2 małych dzieci, więc trudno wszystkie miejsca zwiedzić, ale jak ktoś będzie miał ochotę, to jeszcze parę takich niuansów podpowiem. Dlatego, że warto jest, powiem tak, książka Amy Roszewskiej, czyli Emilii Roszewskiej, Na tropie pana samochodzika powinna być prawdziwą Biblią dla wszystkich wielbicieli pana samochodzika. Tu jest wiele tajemnic, wiele można jeszcze odkryć, ale na przykład pamiętacie, jak byłem w Piotrkowie Trybunalskim i szukałem Ormianina. Dziś on jest przeniesiony pod numer 10, a pod numerem 9 był za czasów Zbigniewa Nienackiego. No i tam teraz obecnie jest lodziarnia, ale jeśli chodzi o Piotrków Trybunalski, tam jest jeszcze jeden wątek w niesamowitym dworze, bo chodzi mi głównie, znaczy jeszcze jeden lokal gastronomiczny był wspomniany, jeśli ktoś by chciał w Piotrkowie odwiedzić, bo Batura proponował pannie Wierzchoń wieczorek taneczny w Europejskiej, no ale oczywiście tam ostatecznie nie docierają. To była tylko jego propozycja, dlatego tam już nie zaglądałem. No, jeśli chodzi o kwestię dotyczącą samego Piotrkowa, to są tylko te dwa elementy. Jak widzieliście na tej mapce, kręciliśmy się wokół miasta Łodzi, ale nie wjechaliśmy do Łodzi, ale są też pewne elementy, które są związane z Łodzią i zostały umieszczone oczywiście w panu samochodziku i niesamowitym dworze. Pewne elementy z miasta Łodzi. Otóż, moi drodzy, tu wam przedstawię kilka takich ciekawostek. Na przykład weźmy sobie Teatr Jaracza, bo oczywiście dostali zaproszenie, żeby wyjechać do Teatru Jaracza, kiedy Batura miał plądrować oczywiście jego skarby, czyli tego niesamowitego dworu skarby. To był taki słynny epizod, w którym Tomasz siłą wyciągnął właśnie pannę Wierzchoń z tego przedstawienia. Stefan Jaracza, teatr Stefana Jaracza w ogóle znajdował się i znajduje się przy ulicy Stefana Jaracza 27. To jest jedna z ciekawostek. Inna ciekawostka, jeśli chodzi o samo miasto Łódź, które było wplątane w tą część niesamowitego dworu, to jeszcze mamy kwestię tego parkingu przy ulicy Jaracza. To jest też ciekawe skrzyżowanie Piotrkowskiej z ulicą Andrzeja. To jest też bardzo ciekawy motyw, wam powiem, dlatego że za czasów Zbigniewa Nienackiego Piotrkowską, całą Piotrkowską można było jeździć samochodem. Obecnie jest to przez całą Piotrkowską niemożliwe. Co więcej, skąd się wzięła w ogóle ulica Andrzeja? No, w 1863 roku ówczesny prezydent Łodzi Andrzej Rosicki nadał po prostu tej ulicy imię swojego patrona, czyli świętego Andrzeja, przy czym w ogóle ta miejska legenda głosi, że tak naprawdę ta ulica miała upamiętniać nie świętego Andrzeja, ale tego właśnie pierwszego prezydenta, czyli samego Rosickiego, a ten przydomek święty był takim, nazwijmy to, kamuflażem przed carskimi władzami, co też moim zdaniem wydaje się to dosyć prawdopodobne. I jeszcze jeden element z miasta Łodzi jest dosyć widoczny w niesamowitym dworze. O co mi tak naprawdę chodzi? Zajrzyjmy sobie. Tam w jednym momencie jest momencik. W niesamowitym dworze jest ogólnie motyw, że pan Tomasz chadzał swego czasu na randki, tak? No i spotykał się, że w czasach studenckich on chadzał na randki, że spotykał się głównie pod jakimś takim zegarem i na ratuszu. I tutaj właśnie chodzi
o ten ratusz w Łodzi z tym zegarem, który mieści się na Placu Wolności. Tak więc jeżeli ktoś jeszcze chciałby sobie Łódź zahaczyć, to też tam są pewne elementy związane z panem samochodzikiem i niesamowitym dworem. Co więcej, moi drodzy, to jest taka pierwsza część aneksu, ale jest jeszcze druga część aneksu, bo chodzi mi głównie o te loże masońskie, o których już tam gdzieś tam wspominałem. Tutaj dam taki element masonerii Kielni i skąd czerpano te pewne, skąd w ogóle czerpał te informacje Nienacki, pisząc pan samochodzik i niesamowity dwór. Wiecie co, w XIX i na początku XX wieku w okolicach Łodzi, no i oczywiście w Nowym Mieście nad Pilicą, ale też i również jest taka miejscowość Dobrzyca, istniały loże masońskie, które często spotykały się w dworkach i pałacach. No i mimo tego, że dokumentacja na ten temat jest w ogóle dosyć ograniczona, no to istnieją pewne informacje dotyczące działalności masonerii w tym regionie. Ten pałacyk w Nowym Mieście nad Pilicą, który widzieliście, to jest pałac Granowskich. On został zbudowany w XVIII wieku przez rodzinę Granowskich. No i on był miejscem spotkań wielu różnych ciekawych, przedziwnych towarzystw i organizacji. Chociaż tutaj brak jest bezpośrednich dowodów, że tam mieściła się loża masońska, ale wiele artykułów w gazetach wskazywało, że jest to bardzo, no, nazwałbym to wysoce prawdopodobne, więc ten pałacyk i jego historia, no i te funkcje społeczne tego pałacyku w Nowym Mieście nad Pilicą sugerują, że mógł być jedynym z miejsc spotkań wolnomularzy w tym regionie. Jeśli chodzi o Dobrzycę, to tutaj mam na myśli Pałac Radolińskich. Ktoś jak będzie chciał, niech też tam sobie podjedzie, bo pałac w Dobrzycy był siedzibą rodziny Radolińskich i również on mógł pełnić funkcję miejsca spotkań masonerii, bo rodzina Radolińskich znana była dosyć z działalności społecznej i kulturalnej. No i też niektóre poszlaki wskazują na to, że miała ta rodzina związki z masonerią. No ale znów brak jest konkretnych dokumentów, które potwierdzałyby istnienie tej loży masońskiej konkretnie w tym pałacu. W XIX wieku w okolicach Łodzi istniały liczne pałace i dworki, które mogły być miejscem spotkań lóż wolnomularskich. Wielu właścicieli tych posiadłości było w ogóle związanych z ruchem wolnomularskim. Jednak brak jest w ogóle takich szczegółowych informacji i konkretnych miejsc tych spotkań. Ktoś, kto będzie zainteresowany masonerią, zachęcam też, żeby odwiedził mój kanał, moi drodzy. Tam jest taka playlista wolnomularstwo. Dużo ciekawych rzeczy możecie znaleźć, no ale przede wszystkim też macie cały podcast, playlistę pana samochodzika, więc moi drodzy, tutaj też zachęcam, żeby tam zajrzeć i pooglądać inne rzeczy z wypraw moich, ponieważ ta publikacja Emil Roszewski na tropie pana samochodzika dotyczy tylko i wyłącznie Polski, a ja poza granicami Polski również jeździłem śladami pana samochodzika, więc wiele ciekawych rzeczy tam znajdziecie. I jeszcze trzecia część na zakończenie, gdzie chciałem przejść do chyba największego gniota, jaki mógł istnieć i chyba go znacie. Pan samochodzik i niesamowity dwór. W mojej ocenie jest to jeden z największych gniotów. Nie wiem, czy Praskie tajemnice są gorsze, czy pan samochodzik i niesamowity dwór, który powstał w 1986 roku i reżyserem jego był Janusz Kidawa. No i teraz właśnie zastanawiałem się, gdzie ten film ogólnie kręcono, bo przecież ja zjechałem cały ten szlak, o którym mówił Nienacki i skąd czerpał Nienacki, a tymczasem się okazuje, że aż dziwne po prostu, że reżyser tego gniota kompletnie naprawdę nie pokusił się nawet o to, żeby tym szlakiem pojechać. Dlaczego? Dlatego, że tutaj, jeżeli chodzi o pałac, który został umieszczony w tym filmie, to był to Pałac Zamojski, który mieści się w Kozłówce i on posłużył za miejsce akcji filmu. W ogóle, co ciekawe, na strychu tego pałacu znajdowała się na potrzeby produkcji taka komnata masońska, która stała się jednym z tych charakterystycznych
elementów tego filmu. Również naturalnie kręcono pewne fragmenty, o dziwo, w pałacu w Nieborowie, czyli to faktycznie było zbieżne z intencjami Nienackiego, bo Pałac w Nieborowie posiada przepiękne ogrody. On też tam pojawił się również na filmie. No i niektóre wnętrza pałacu w Nieborowie stanowiły tło dla wielu scen. Kolejna sprawa, droga Lubartów-Kock, czyli to mamy lubelskie. Tam mamy kręcone sceny podróży bohaterów, które ukazują te takie malownicze krajobrazy centralnej Polski, a szkoda, dlatego że właśnie nad Pilicą, jeżeli będziecie jechać, rejony Spały również mogłyby dobrze się nadawać, koło Inowłodza, no i nowe miasto nad Pilicą, to byłyby naprawdę rzeczywiste tereny, o których właśnie pisał Nienacki w Niesamowitym Dworze, a oni wybrali drogę Lubartów, Kock. No i tam też mamy w lubelskim wieś Firlej, która znana jest oczywiście z ośrodka wypoczynkowego i jeziora. To, moi drodzy, tam właśnie były kręcone te sceny przed tym charakterystycznym budynkiem, który miał kształt okrągły i który stał się jednym z tych rozpoznawalnych elementów tej całej produkcji. Tak jak mówię, tutaj możecie w komentarzach napisać, co jest większym gniotem. Czy większym gniotem był produkcja filmowa Niesamowity Dwór, czy Praskie Tajemnice, czy Złota Rękawica, bo to też już w ogóle kompletna paranoja. Ja tylko w ogóle uznaję dwa elementy, czyli Wyspę Złoczyńców kręconą i Templariuszy, jeśli chodzi o elementy, wiecie, kręcenia pana samochodzika. I myślę, że trudno im będzie dorównać. Wpadajcie na kanał, oczywiście lajkujcie nasze spotkanie, żebyście bez najmniejszego problemu mogli dotrzeć. No i jeżeli ktoś będzie chciał, to zachęcam również do subskrypcji. Tak jak mówię, wchodźcie bez problemu na podcast, playlistę Pan Samochodzik u mnie, tam dużo ciekawych rzeczy znajdziecie. Pozdrawiam serdecznie i do następnego razu.